Już na lotnisku, byliśmy w lounge barze, tutaj jesteśmy na terminale 4. Które się pojawiają na płycie lotniska. Kończą tak. Dobra, my mamy gate 7. No i właśnie, jeżeli lecicie, przesiadacie się gdzieś na jakąś mniejszą wyspę, tak, w Singapurze, to najprawdopodobniej będziecie lecieć z terminalu 4. Do terminalu 4 możecie się dostać praktycznie tylko i wyłącznie tym busem, który odjeżdża spod terminalu 2. I my tak zrobiliśmy. Można się przejść, ale to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu. No. Także my już jesteśmy pod gate'em 7, jeszcze nas nie wpuszczają, z tego co widzę. No właśnie nie nagrywałam nic w lounge barze, ale zjedliśmy sobie zupę, którą tam robił ten kucharz na tym, na bieżąco, na zamówienie, i jakieś tam nudle były, takie to pół sprawy. No. Ale to lotnisko niby mniejsze, na te mniejsze, bardziej wewnętrzne loty, tak? Tutaj między Azją. A ono jest większe niż Chopina, więc wyobraźcie sobie, jak wygląda ten terminal 1-2. My właśnie wylądowaliśmy na lotnisku. Zobaczcie, jak to jest pięknie w ogóle. Wow. Tutaj już jedziemy taksówką sobie. W ogóle podobno Grab jest tańszy i pan nadzwyczaj przy wyjściu do toalet i nam pokazał, że Grabem jest 400 i on nas zawiezie za tyle. Ja mu pokazuję, że u mnie Grab kosztuje 225. No i udało się wytargować, więc nie musieliśmy już nic szukać. Jeszcze powiedział, że nas podwiezie do kantoru, że załatwi... O Jezu, zobacz, jaki tu jest posąg. Niesamowite, dobra. A, ciekawe, nie nakręcę tego. Więc zabierze nas do kantoru i kupicie kartę SIM, zatrzyma się, nam doradzi, bardzo miły jest. No i zaraz do hotelu też pojedziemy. No i fajnie. Słuchajcie, już się zamontowaliśmy w hotelu. To jest niesamowicie. Pokazuję wam, póki jeszcze nie zrobiliśmy bałaganu. Bo potem może być z tym różnie. Tak wygląda pokój. Klimatyzacja jest, działa, więc jest super. Oprócz tego, że dostaliśmy wodę, to dostaliśmy też zatyczki, no bo jesteśmy w mieście, więc fajnie przemyślane też mamy na moskity. Słuchajcie, toaleta. Uwaga, ja wiem, nie ma czym się chwalić, toaleta. Tak, normalnie bierzecie prysznic pod gołym niebem. I tutaj normalnie jest, ale to jest prysznic, słuchajcie. Wow. Nie no, w takich warunkach jeszcze nie brałam kąpieli. Więc bardzo fajnie. No. A jak będziemy wychodzić, to pokażemy wam, jak to wszystko wygląda na zewnątrz. Jest też piękny basen. O, tutaj jest właśnie klimatyzacja. Ale naprawdę, no, cudnie. Słuchajcie, jesteśmy w mieście, ale jesteśmy w dżungli. Jezu, prawie się wypaliłam. No. Tutaj mamy sąsiadów. Zobaczcie, oni muszą w ogóle przejść. Tutaj rybki sobie pływają. Rybkę można. Patrz, już uciekają, jak tylko to powiedziałeś. Gdzie uciekają? Patrz. Patrz, one myślą, że ty będziesz im coś dawał jeść. Ojej. A ja chciałem się nakarmić nimi. Jak to jest pięknie. O, siłka jest. Siłka jest. Ale jest tutaj naprawdę, nie wiem, ile... Nagrywasz? Nagrywam, a to coś głupiego powiedzieć. Myślę, że jak trenuję, powiem, Marta, nie opuszczamy treningu. No, zobaczcie, tutaj jest basen. On nie jest za duży, ale naprawdę jest czyściutki, są 2 leżaczki i wieczorem się tutaj zainstalujemy po jedzonku. No.
Nie no, roślinność jest tutaj niesamowita. I słuchajcie, wychodzimy i naprzeciwko mamy piękne sklepy z biżuterią już i z ciuchami i w ogóle jest cudnie. Jesteśmy teraz tutaj w takiej restauracji, zobaczcie. Przy samej ulicy jest trochę głośno, ale mimo tego, że jest skwar, są tutaj wiatraki, więc jest przyjemny wietrzyk. I już zamówiliśmy kalmary, Marcin zamówił ośmiornicę, a ja zamówiłam tuńczyka. I naprawdę to były jakieś śmieszne pieniądze, bo za ośmiornicę wyszło na polskie jakieś 25 zł. Za tuńczyka jeszcze taniej, więc naprawdę bardzo fajne ceny. I jeszcze trafiliśmy na happy hours, więc 2 drinki w cenie jednego. Mają się, wiedzą kiedy jest dobry. Kiedy jest dobry. I ile zapłaciliśmy za kokosa? Nic. Nic, jeszcze nic, nie, ale tak Plana? 5 zł, tak? 25. 25. Tych tysięcy ich. Tak. Szybki kalkulator, nie mam pojęcia ile to jest. To się nie przedstawiam. 10 tysięcy to jest 2,50. Czyli 5... 6 zł. 6,5 złotego. Nawet nie, 6,75, no nie ważne. Ale naprawdę petarda. I jeszcze tutaj takie ładne 6 kwiaty. zł w restauracji, to na ulicy to nie wiem jak kosztuje. Jeden. Znaczy 2 złote pewnie, 2,50. Wychodzimy właśnie na śniadanie. Tutaj dostaliśmy gorącą wodę i herbatę i kawę. Wypiliśmy sobie po herbatce. Nie mieliśmy wykupionych śniadań, bo tutaj jest tak pyszne jedzenie wszędzie indziej, że po prostu nie chcieliśmy. I idziemy do jednego z takich bardziej znanych miejsc tutaj w Canggu. To jest Avocado Factory, ponieważ uwielbiam awokado i zobaczcie. Nie no, jaram się tu przeogromnie, a w ogóle wczoraj jakiś dziwny stwór atakował nasz domek i normalnie było słychać, jakby zabił jakiegoś ptaka, więc trochę się wystraszyliśmy. No. A, no tak, dobra, ja się przestraszyłam, Marcin był dzielny. No dobra, to idziemy. Avocado Factory w ogóle znaleźliśmy przez przypadek, jak byliśmy po drodze właśnie na plażę wczoraj wieczorem, tam taki dosłownie krótki filmik nagrałam z plaży. No i teraz sobie właśnie idziemy tutaj. W ogóle jakbyśmy jechali następnym razem, to byśmy nie brali żadnych ciuchów, bo są tak piękne. Naprawdę. Jak w Polsce czasami mam tak, że jejku, muszę iść na zakupy i nie wiem co wybrać, bo nic mi się nie podoba. Tak tu mi się wszystko podoba. Naprawdę niesamowite są rzeczy. My w końcu zastanawialiśmy się, czy wziąć skuter do Denpasa i później w drugie jeszcze miejsce chcemy wieczorem jechać do takiej świątyni obok plaży, gdzie też są występy na żywo. Więc zastanawialiśmy się, czy brać graba, czy właśnie wskoczyć skuter. No i spróbujemy skuterem, bo w Denpasa chcemy zaliczyć parę miejsc i tak po prostu wyjdzie nam dużo lepiej, mimo że dla taksówki, jak liczyliśmy, to w ciągu dnia i tak, jeżeli byśmy tylko dojechali do Denpasa z powrotem tutaj i później tam na plażę, wydalibyśmy jakieś 78 zł, więc też nie ma jakiejś tam specjalnie tragedii. Tutaj jeżeli chodzi o transport, to działa Grab i co to drugie było? Nie. A co to drugie było? Grab i... Ty masz tą aplikację. Gojek. Gojek i Gojek. Gojek oni Gojek. Gojek, tak. Ale no rzeczywiście tu jest bardzo dużo takich restauracyjek. Wszyscy sobie właśnie siedzą. Fajnie.
Tak właśnie nawet zaraz po przyjeździe rozmawialiśmy, że jeżeli ktoś by przyjechał w odwrotnej kolejności, czyli najpierw Bali, a potem Zanzibar, to byłby mocno rozczarowany, bo Zanzibar ma swój urok, na pewno jest spokojniejszy, chociaż też nie wszędzie, ale no, jednak to, co tutaj architektonicznie ma też nam do zaproponowania Bali, te statuły, posągi tutaj w mieście, no to już jest inna, zupełnie inna jakość, tak? W sumie jak wracaliśmy wieczorem, to było około 1:00 w nocy tego czasu, drugiej? Coś takiego, między 1:00 a 2:00. To no, imprezownie nadal działały. Sklepy jakieś też my sobie właśnie kupiliśmy po piwku jeszcze do pokoju, bo tutaj już na trasie z tej imprezowni nie było już pubu, ale jakieś restauracje cały czas działały, tam burgerownie i tak dalej, więc można coś zjeść do późnej nocy. I koło 2:30, bo jeszcze oglądaliśmy serial, nagle było takie oberwanie chmury, że cieszyliśmy się, że nie zdecydowaliśmy się wczoraj na pójście na imprezę. Ale rzeczywiście to trwało może... Ile trwała? Z 15 minut ta burza i za chwilę już przeszło, potem jeszcze jakiś tam drobny deszczyk i dzisiaj no już nawet nie ma wspomnienia po tym deszczu. No i jeżeli zastanawiacie się, ile wziąć gotówki, to tutaj spokojnie praktycznie na każdym rogu jest bankomat, więc jakby Wam zabrakło, to nie ma najmniejszego problemu, żeby wypłacić. I już jesteśmy pod Avocado Factory. Chwilę nam to zajęło, a obok jest The Goat Father. I tutaj jest kawa i croissanty tylko. No ale my chcemy iść do środka. Zaraz spróbujemy się tu dostać, ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. Tutaj psieczka przed wejściem, bardzo miła pani, zapytała się nas, czy chcemy zjeść tutaj w środku, w klimatyzowanym pomieszczeniu. Idziemy na niskie tam? Nie, a tobie? Tobie nigdy nie jest gorąco, to co, tutaj zjemy? No dobra, to zmieniamy miejscówkę na wyższe, bo rzeczywiście tutaj, no, wyższe będzie wygodniej jeść. I zobaczcie, tutaj jest na zewnątrz kuchnia. No Jezu, już się nie mogę doczekać kawy. Tak. Wow, menu jest ogromne. No to tak, są jakieś sweet bowle, tosty, jajka, all day brunches, lunche, tu już są nie tylko śniadania. Dobra, zaraz Wam zdradzimy, co zamówimy, tylko przejrzymy wszystko. Przyszła już moja coconut, coś tam latte. No wygląda przepięknie. Dostaliśmy też wodę, bardzo ładna butelka, bardzo dobra woda, smaczna. Ale przepyszna, spróbuj. Bardzo dobra. Polecajka. To Pan zaraz przyniesie, ale to akurat mamy chwilę, żeby nagrać. Marcin wziął omleta po japońsku z awokado, a ja wzięłam eksando. I tak to wygląda. Dostałam tutaj limonkę z boku, więc sobie skroję. O, salt and pepper, okay. Knife and fork, thank you. Więc tutaj tak Marcin też zamówił sobie rumianek. Dostał go w takim uroczym bryczku. Ale nie wiem, czy Wam pokazywałam, bo tutaj jest właśnie taki... Tak, pokazywałam Wam, że jest bar na zewnątrz. Nie no, ale jestem, słuchajcie, naprawdę zachwycona. Więc tak, życzcie nam smacznego. Właśnie spróbowałam mojej kanapki. Słuchajcie,
omlecie jest przepyszna. Marcin też powiedział, że omlet jest bardzo dobry, więc polecamy to miejsce naprawdę na śniadanie. Jutro pewnie zjemy w innym miejscu, żeby coś tam zmienić, a już później jedziemy do Ubud. Oczywiście się śmieję, że mogę dyrygować. Mam włoską naturę, więc... Także do zobaczenia później. No więc tak, jeżeli chodzi o ceny, to nie było najtańsze miejsce. Bo tak, omlet kosztował 65 000, to moja kanapka 85, woda 35 i rumianek 40. O coś innego chodzi. I tutaj chodzi o to też, że jeszcze dodają... W karcie masz za 55 000 kawę, to do tego masz 7% za serwis i 10% taksu. 10% tu masz łatwo, taksu. bo masz 1%. A, no to tutaj właśnie, o. Słuchajcie, to wszystko widać, więc no tak, w niektórych knajpach jest drożej. Ostatnio też jak zamawialiśmy piwo nad morzem, to też było tak, że liczyliśmy, że zapłacimy ile? 70 000? A zapłaciliśmy 90. Więc tak, mijaliśmy takie miejsce też tutaj, jak szliśmy, które mówiło, że są 2 śniadania za 100 000 i jutro tam pójdziemy zobaczyć, czy rzeczywiście te śniadania były aż tak warte swojej ceny, czy może można taniej i równie smacznie. Jeszcze po drodze weszliśmy na taki bazar i zobaczcie, jak to pięknie wygląda ten ciutek tutaj. Mamy różną tutaj biżuterię, koszulki. Nawet rzeczy do domu. O, miski jakieś. Ej, Marcin, ale zobacz. Te miski są super, zobacz, one mają w środku masę perłową. Te drewniane. Są takie z pałeczkami też, no nie? Ekstra. Piękne są, chciałabym taką. Byśmy sobie takie mogli 2 kupić. Już nie rozmawiamy z koleżanką, z której można byłoby to kupić. O, właśnie zepsuły mi się kolczyki w Polsce, jeszcze będąc. Może sobie kolczyki kupię. Nawet miałam założyć jakieś inne, ale właśnie myślałam o tym, żeby kupić. No zobacz, taka miska. Super ona wygląda. No. Czemu oni to zasmarowali? Ale no wygląda to naprawdę super. No i na pewno przywieziemy kadzidła, bo ja mam ogromną słabość do kadzideł i może właśnie jakiś taki ładny podstawek, bo mamy taki zwykły. Może misję tybetańską. Ale zobacz, Misio, ale taki magnes to bym chciała, taki ładny kwiatek, no. Myśmy wzięli sobie taki jeden do domu. No i tak to tutaj wygląda. Normalnie tutaj gołębie. Jest gołąb pocztowy i tutaj, nie wiem, Daenerys nam jakąś wiadomość przysyła. No my jesteśmy strasznie w temacie Gry o Tron. No tam kruki były. Ale tu kruków nie ma. No patrz, tu jest właśnie gołębnik i oni sobie wysyłają listy. Normalnie mają takie zawieszone. I przejmują listy, no. Dobra. W końcu chyba zdecydowaliśmy się na znalezienie jakiegoś pana na skuterze, który nas po prostu przewiezie. Tak. Więc idziemy znaleźć, bo Gojek u mnie Grab pokazywał 32, u Marcina pokazywał 42, a wypożyczenie skutera kosztuje 150. No. Więc zobaczymy jak to wyjdzie nam i co w końcu zdecydujemy na kampanię. U nas się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie, więc powiedzieli nam 100 000 za przejazd do Despara, do świątyni, do monumentu Bajar. Więc stwierdziliśmy, że no nie i bierzemy skuter. I w ogóle szukaliśmy i zobaczyłam z głównej ulicy taki billboard.
Fire Bali i tutaj macie scenę, jeżeli chodzi właśnie o skutery. My wzięliśmy ten New Scopy. Chcieliśmy na początku ten zwykły, ale ten New ma szersze opony, więc stwierdziliśmy, że będziemy się czuć odrobinę bezpieczniej. Marcinowi dali od razu skuter, żeby mógł się przejechać i zobaczyć, czy mu odpowiada. W ogóle powiem Wam, że jak zobaczyliśmy tam inną wypożyczalnię, tam był tylko skuter za 150 000. Nie jest to dużo nadal, tak? Bo 100 000 to jest 25 zł na dzień. To tutaj jest super, bo wiecie, oni tutaj naprawdę widać, że dbają o te motocykle. Że to nie jest tak, że bierzesz sobie jakiś tam, tylko tutaj jest myjnia, więc one są serwisowane. No i naprawdę to jest taki duży teren. I tak, Fire Bali. No i coś tam Marcin się pyta już. No i będziemy jeździć skuterem po Bali. Trzymajcie. Muszę przyznać, że Marcin jest świetnym kierowcą. Nawet skutera po drugiej stronie. Właśnie już dojechaliśmy do ten pasar. No powiem Wam, że dojechać tutaj... No właśnie na mnie prawie wjechali. Dojechać tutaj to jest niemały wyczyn. W ogóle jazda tutaj skuterem, ja bym się nie podjęła. No ale już jesteśmy przy pierwszej atrakcji, którą mamy dzisiaj w planach zobaczyć. Zobaczcie. Trzeba będzie ogarnąć jeszcze, z której strony można tam wejść. Ale chociaż zajrzymy już tutaj trochę z tej strony. To jest Bajar Monument. Sandich chyba? Jedno ze sławniejszych miejsc ten pasar. Słuchajcie, myśleliśmy, że tutaj pod tym pomnikiem będzie wesele, ale to jest chyba scenografia jakiegoś filmu. No, tam są już przygotowane lampy. O, z tej strony chyba można wejść bliżej do tego monumentu. Zaraz zobaczymy. A sprawdzałeś, co to jest w ogóle? Monument. Monument, ale nie ten, nic więcej. No, jakiś pomnik, no dobra. No i zobaczcie, tutaj normalnie są sprzęty, więc to jakiś film będzie odchodził. Zobaczymy, ciekawe. Ekipa filmowa na papierosku. A my też mamy kamerę, nie jesteśmy gorsi wcale. No, słuchajcie. Są bilety, Ticket entry. No to chodź, idziemy. Tak, na pewno, bo ja chciałabym to zwiedzić. Zobaczymy, do innych świątyń będziemy wchodzić, ale niektóre są tańsze, bo widziałam, że tam w Ubud chyba 20 000. Ale tam jest świątynia wody, nie, tam musimy wejść. Nie ma opcji. Słuchajcie, zapłaciliśmy właśnie, no bo tak się przepychamy, a Wam nie powiedziałam. Zapłaciliśmy za wejście tutaj 100 000, czyli jakieś 25 zł od osoby. O, jest jakaś patelnia, słuchajcie. No. Czyli tu jest bitwa pokazana między żołnierzami Klung Kung i niemiecką armią. Tutaj nam się udało wyjść, tu jest widok na park. Słuchajcie, zobaczcie, nawet na posadce są kwiaty, więc naprawdę oni umieli budownictwo. No. I fajnie, bo tam jest w środku pokazana właśnie historia, jak nabywali swoją niepodległość. To wiecie, już mam lęki, co z tego, że to jest tak daleko od tego, ale lęk wysokości jednak jest straszny.
No zaraz wejdziemy jeszcze wyżej i zobaczymy, jak tam to wygląda. I tutaj, jak wejdziecie na samą górę, no jest punkt widokowy. To, co tutaj uderza, to niesamowita roślinność. A no i właśnie rozmawialiśmy z Marcinem, że zobaczcie, wszystko jest skoszone. Wszystko jest mega, mega zadbane, no nie? Nie jest to zostawione samemu sobie i rośnie dziko. Nie, oni tutaj bardzo dbają, więc to też jest super. Właśnie dojechaliśmy do jak to było? Big Park Corner, coś takiego. O, tutaj mamy wejście. No chyba tak. Marcin, woła nas pani. A, to. Dobra, ticket. W ogóle wygląda to surrealistycznie. Mam wrażenie, że za chwilę się obudzę i okaże się to snem wszystko. Jest tutaj tak pięknie. Niesamowicie. No dobra, i jesteśmy. Nie, tam chyba był a nie po trawniku. Nie po trawniku? No tu jest restauracja, w której mamy próbowanie miodów. Ale ile kosztowało wejście? 150 000 za osobę. 150 000 za osobę. Także tego. No, zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego, a później będziemy chcieli jeszcze pójść do zoo. Tak? Bo tam było zoo, to co my patrzyliśmy. Nie, taki same ptaki. Same ptaki. Kodny. To jest takie chyba trochę bardziej dla dzieci tutaj. No. Zwierzątka, ale my lubimy zwierzątka, więc spoko. A z kałuży się wynurza, hipopotam zapytacie, nie? To tata po wypłacie. Pozdrawiam tatę. To jest rymowanka z przedszkola, którą zapamiętałam. A tu jest to wejście, dobra, to ja muszę wejść od tamtej strony. A idź. No, ale jest ładnie, no jest ładnie. Gdzie możecie sobie tutaj zrobić naprawdę urocze instagramowe zdjęcia. Aha, bo to jest... Dobra, to musimy sobie selfie tutaj zrobić. Tutaj mam możliwość zobaczenia kwiatów. Część tutaj już taka wzięta. Wyglądają jak sztuczne, nie? No, naprawdę. W sensie, u nas to wiadomo, jak kwiaty, to muszą być odpowiednio podlewane, trzeba nad nimi tutaj w jakiejś plastikowej doniczce, przywiązane. Patrzcie, jak rosną. Także tego. O, jest i motyl. Jest i on. No tak. Na razie to jeszcze wow. To takiego leżącego Buddę chciałabym do domu. Ale trochę dalej żeby leżał, żeby była ławka. Żeby była ławka. Żeby można było sobie siadać. Usiąść. Ja nie wiem, czy to nie wiem, właśnie nie obrażasz uczuć religijnych kogoś. Na stopach jak siada? Nie wiem. Anna może nam zdradzi, czy ten. Czy nie zdradzasz uczuć. Nie ma teraz. Tu można sobie poleżeć. One są bardzo często i właśnie one są głównie w tych białych, w tym białym kamieniu. Tak mi się wydaje, nie? No. Nie umiem powiedzieć, tam jest niby ogon, tu jest niby głowa, ale tu są niby stopy. Ciekawe. Tutaj. O, garbus.
Ale to taki na ten, na pedały. Aj. Słonie. Słonie. Tam ławeczka, serduszko, proszę bardzo, można selfie robić. Chodź tam, idziemy. Dobra, już jestem. I fajnie, bo one są z puszek, czyli oznacza to, że pewnie zostały zebrane i śmieci z okolicy po prostu zostały przekształcone w małe dzieła sztuki. Ogólnie jest jeszcze dosyć brudno na Bali, ale tam na przykład gdzie jesteśmy, w Canggu, nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. Jest rzeczywiście tam gdzieś z boku, ale wydaje mi się, że teraz turyści już zaczynają też trochę bardziej dbać. Można sobie siedzieć w jajku nad tą wodą. Słuchajcie, tutaj mamy właśnie jeszcze możliwość testowania. Najpierw pani nam dała spróbowania po prostu miód i spróbowaliśmy jednego zwykłego, a jednego sour, whisky sour to jest sour, to jest kwaśny? Kwaśny. Tak, nie wiem. Ja wzięłam Bali kakao, a Marcin wziął coconut coffee. No, a później możemy jeszcze jedną rzecz sobie wypróbować. Ogólnie park jest dosyć duży, jest dużo takich monumentów, tam dla dzieciaków jest woda, chociaż jest tak upalnie, że sama chętnie bym tam skoczyła. Tutaj są sztuczne dinozaury. Więc tak. A i jeszcze ten miód, który próbowaliśmy, oczywiście można tutaj zakupić. No szkoda, bo my nie zakupimy, bo naprawdę czuć różnicę w tym miodzie polskim i tym tutejszym. No ale jesteśmy z plecakami, więc jesteśmy ograniczeni pod tym względem. Przepraszam, że tak wyglądam, ale jesteśmy w kasku i jest upał. No, także tego. W takich malutkich kubeczkach ja dostałam balijskie kakao, Marcin dostał właśnie kawę. Jeżeli chodzi o cukier, to właśnie w tym kakao balijskim, tylko w czarnej w czarnej kawie nie ma cukru, więc można sobie dosłodzić. Dostałam tutaj cukier. No i później jeszcze możemy sobie zamówić jeszcze coś. Więc fajnie. Jesteśmy jak to się nazywa? Nazywa się to japońska. Xiaomi House Restaurant. Opinie na Google mają 4,8. 334 opinie. Ale jesteśmy sami, z tym, że jest 16:30, więc no ciężko powiedzieć, czy to dlatego, że nie ta godzina. Jest to w ogóle bardzo blisko naszego domu, bo to jest uliczka dosłownie obok, 400 metrów od nas. No i zamówiliśmy właśnie wołowy ramen, który kosztuje nas 90 000 i zamówiliśmy piwo, które kosztuje nas po 35 000. Nie wiem, czy tutaj jest doliczony podatek, czy nie. I no nie wiem, bo tam mi się wydaje, że w tamtej knajpie też było inaczej. No ale to zobaczymy. Czy nie zwróciliśmy też uwagi? Tak. Wracaliśmy z Największy ruch w tej restauracji jest od godziny 18 do 20. No to właśnie. A wracaliśmy z Denpasa ile? 40 minut prawie. Tak? Misio? 40 minut wracaliśmy z Denpasa na skuterze i naprawdę ruch jest ogromny. I muszę przyznać, że Marcin jest świetnym kierowcą. No i następnym razem, jak będziemy jechać, to muszę uda mi się wyjąć kamerę na chwilę. To Wam pokażę, z czym tutaj musi się mierzyć. Ale między miastami z plecakami nie będziemy się przemieszczać skuterem na grabie, nawet jeżeli będzie kierowca. No bo jednak teraz, jeżeli mamy do Ubud, nie wiem, z 1,5 godziny czy z 2, to jazda skuterem z plecakiem na plecach to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie, więc weźmiemy sobie po prostu kierowcę. I to tak, a wieczorem jeszcze jedziemy do jednej świątyni. Jeszcze w międzyczasie może uda nam się złapać jakiś masaż. No i to tyle. Pokażę Wam później, jak wygląda zupa.
I tak wygląda tutaj nasz ramen. Ramen beef noodle soup. No i jak? Dobry. Dobry? No to, czyli co, polecajka? No spróbuj. No to poczekaj, bo ja nagrywam. Polecajka, co? A wołowina dobra? Czy nie za twarda? Oj, pyszny, no. Taki lekko słodki. Lekko pikantny. Możecie sobie właśnie jeszcze tutaj dopikantnić tym sosem. I wołowina... Dopikantnić. Dopikantnić. I wołowina jest rozpływająca się w ustach, więc tak, polecamy. Do zobaczenia. Jesteśmy przy świątyni Tanlot. Jest 18:47. Słuchajcie, były takie korki. Wow. Naprawdę cieszę się, że to Marcin prowadzi. Ogólnie wjechaliśmy przeze mnie, moja wina, pod zakaz. Policja nas zatrzymała, ale bardzo miła, powiedziała, że nie tutaj, nie tutaj. Ja mówię, bo nas nawigacja tak prowadziła, przepraszamy. Spoko, zawrócili nas tutaj. Tu niby się kupuje bilety, ale jest już tak późno, że już panie miały w ogóle zamknięte i w ogóle nie patrzyli na nas, więc wjechaliśmy sobie. No trudno. I tutaj jest wejście. Z tego co widzimy. No i oczywiście milion malutkich sklepików. Piszemy też się do świątyni. Tam jest entry. Tam jest tam i tam. No ale tu jest ten, tu są bilety chyba. Aha. Hello. Ticket? No. Wiecie, no to tak. Nie da się wycwanić i wejść bez biletów, bo tam pan siedzi. Ogólnie wejście jest do godziny 19, ale możecie zwiedzać do godziny 20, więc spoko, bo mamy godzinę czasu. Tutaj. Tam pani zamknęła. Sorry, can we buy ticket? A, no dobra, to musimy jeszcze kupić bilety. Szpanie pozamykały. A, dobra, czyli mamy tak. Tanlot Temple. I wejście 75 000 od osoby. No już jak widać, wszyscy tutaj zwijają. Nie myśleli, że jeszcze coś przyjdą tej ludzie. My jesteśmy. Są schody do świątyni. Ale tutaj pan mówi, że w ogóle nie da się wejść do tej świątyni. Chociaż mi się nie wydaje, bo tam się pali światło. Więc nas trochę przerobili. Bo powiedzieli, że do 20, o 19 można wejść i spokojnie. No tak, to więc nasz błąd. Jestem trochę wkurzona, bo rzeczywiście tutaj nic nie widać, a podobno jest pięknie. No ale jak będzie o 9 metr wody więcej, to my tu nie wejdziemy. To nie ma takiej możliwości. No więc nie wiem trochę co mamy zrobić. Może jutro rano znowu przyjedziemy, ale no nie wiem, czy w ogóle jest sens, bo znowu zapłacić 75 000 za wejście. Wody więcej, to nie wejdziemy. No nie, no o 10 ma być metr wody więcej, więc nie wejdziemy, więc najlepiej co nam się udało zobaczyć. Także tego. Także już po naszej wycieczce, słuchajcie, pyszne lody, polecajka. Mamy naprawdę różne smaki. Ja wzięłam kokos i taką ciemną podwójną czekoladę, a Marcin wziął mango passion i kokos. Za średnie lody zapłaciliśmy po 60 000. I słuchajcie, no ten kokos to w ogóle jest taki prawdziwy kokos z wiórkami kokosowymi, niesamowicie dobry. Nalu. Polecam. Wiesz, że ten masaż się tak kosztuje? No więc właśnie idziemy na masaż po tym. Ile kosztuje? 170 000, czyli niecałe 50 zł za godzinny masaż. Nie no, nawet mniej, tak? No mniej.
37 zł 37 zł. Więc za godzinę. za godzinę, więc słuchajcie, jesteśmy wymęczeni po tej jeździe i wzięliśmy sobie właśnie masaż z aromaterapią. Fajnie, bo mogliśmy sobie tu wejść i bezpośrednio wziąć masaż. Nie chcę tutaj tak kręcić innych, dlatego Marcina pokręcę, a potem wam tam znać, jak było. My już jesteśmy po masażu. No i tak, trzeba patrzeć na miejsce, które się wybiera, bo ogólnie było bardzo fajnie. Masaż był mocny, trochę nawet za mocny dla mnie, dla Marcina też. Ale zaraz obok była dyskoteka, więc było słychać tą muzykę oprócz tej takiej wyciszającej. Dopiero pod koniec, nie? Dopiero pod koniec, no bo już jest 21:40. No i co? No i było bardzo zimno tam. Jak Więc w Polsce się wchodzi na masaż, się mówi, ale cieplutko, fajnie, tak. a tu kurna jak zimno. Ja nawet byłam na masażu, gdzie pan miał podgrzewane łóżka w Łodzi. Ale trzeba przyznać, że byliśmy wcześniej na naszą rocznicę na masażu w Thai Organic naprzeciwko manufaktury i mamy porównanie tutaj z prawdziwym balijskim masażem, z prawdziwym balijskim masażem i dziewczyny naprawdę bardzo dobrą robotę tam robią. Bardzo też było identycznie, no nie? Bo Tutaj były baliki, no. też były baliki. No nie pamiętasz, no tak? Czy No nie? tak, tak. Ale mówię, że naprawdę umieją tam masować i naprawdę super. No cena jednak jest dużo niższa tutaj. No 33 zł za godzinny masaż. It was 99 cents. I be copping it, watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those pockets and someone else's girl knocking. Money and grudgy fucking. Więc słuchajcie, tutaj zaparkowaliśmy sobie skuter. Oszałamiająca kwota za pozostawienia skutera to 2000, czyli jakieś ile? 50 groszy? 50 groszy. No. Na cały dzień. Ale tak dużo jest tam surferów. Tu idziemy tam? Przy tym? No nie wiem, chciałam po prostu tam zobaczyć jeszcze, jak wygląda w ogóle plaża. Bo nie widzieliśmy tej plaży, przyznamy się szczerze, bo byliśmy tylko wieczorem. No dobra, widziałam plażę. No zejdźmy. Crystal Chill. O Jezu, Misio, podaj mi rękę. To jest wysoko, jestem stopnie. Zwalę się. No wiem. Ze skuterem się biłam. Wiesz? Przecież ty nie wróciłaś do nich. Skuter mnie pokonał. O, tylko może nie tam. Ale zimna! Serio? Kurna jak Bałtyk! Tak!
Ja wziąłam sobie smashed awokado na grzance. Zaraz Marcin na śniadanie też przyjdzie. Śniadanko z takim widokiem. Jesteśmy w knajpie, w której byliśmy właśnie za pierwszym razem wieczorem na piwie. Na dzisiaj śniadanie. Marcin zamówił śniadanie Junak i w sumie tam Jakie? były... Junak? Ja, nie Junak! Śniadanie Junak. Junak. Rozmawiamy o skuterach. Zamówił śniadanie. Tam były 3 rzeczy do wyboru i że chleb z boku. Że chleb. I po prostu te 3 rzeczy są w środku w tym, czyli ma tam dziwne połączenie banana, bekonu i pomidorów. Życzcie mu smacznego.